Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Na początku przepraszam za moje brudne lustro, ale to dlatego, że przy dziecku bardzo ciężko jest utrzymać czystość lustra, więc to lustro tutaj na dole jest całe umazane. Ale to nie o tym. Jestem teraz tuż po takim przedświątecznym szale, dlatego że ku mojemu zdziwieniu zostałam zasypana zamówieniami, przez które nie spałam 3 noce, więc jestem totalnie wykończona, ale bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że moje produkty tak przypadły do gustu wielu osobom. Uporałam się z tym wszystkim i powiem Wam, że jestem naprawdę szczęśliwa i za zarobione pieniądze oczywiście już je wydałam. Doszłam do wniosku, że rękodzielik chyba w życiu się na niczym nie wzbogaci, dlatego że ja za każdym razem, kiedy coś sprzedam, to biorę te pieniądze i kupuję coś innego i kupuję materiały do kolejnych rzeczy, które albo sprzedam, albo nie sprzedam. Jeżeli nie sprzedam, to leżą, a jeżeli sprzedam, to kupuję znowu kolejne materiały. No i tak to ze mną jest, że ja po prostu wszystkie pieniądze muszę przepuścić. Więc już kupiłam kolejne materiały, pokażę Wam, co kupiłam. Opowiem Wam również o tym, co będę robić w dalszym ciągu, w dalszej przyszłości, ale to już później. I w ogóle powiem Wam, że dzisiaj jest niedziela wielkanocna i bardzo mnie rozśmieszyło to, że kiedy był piątek, dostałam wiadomość o godzinie 18, że pilnie potrzebna serwetka, tak jakby na jutro na godzinę 10, bo wtedy było święcenie, w sobotę o 10. No i pilnie potrzebna serwetka, żebym zrobiła do jutra. Ale ja już niestety nie miałam żadnych materiałów, nie miałam nic, co mogłabym wykorzystać albo przerobić. Nawet nie miałam nic, co mogłabym spróć i zrobić tą serwetkę na szybko. Zaproponowałam jedynie serwetkę z włóczki, ale wiecie, nie za bardzo byłam chętna to robić. W końcu nie dogadałyśmy się na nic. Ale to jeszcze nie to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Dostałam telefon o godzinie 8 rano w sobotę, że na 10 potrzebna serwetka. Ja już mówię, o jejku, przecież ja na Facebooku, wszędzie gdzie się dało, rozpowiedziałam wszystkim ludziom, którzy mnie znali, że zamówienia składać wcześniej, bo ja nie będę miała tego, nie będę miała tamtego. Materiały mi się pokończyły totalnie, już nawet nie miałam nic, co mogłabym przerobić już na jakikolwiek produkt. Więc już wszyscy o tym wiedzieli, a mimo to jeszcze w sobotę rano dostałam telefon, że potrzebna pilnie serwetka. Wtedy była potrzebna jakakolwiek, w sobotę była potrzebna biała, więc udało mi się jeszcze sprzedać ostatnią serwetkę w sobotę rano, tuż przed święceniem. Także już jestem po tym szale. Teraz się będę brała za kolejne rzeczy, ale o tym już Wam opowiem później. No i co? No i zrobimy sobie dzisiaj takiego vloga, bo uznałam, że chciałabym trochę odpocząć od tego szału przedświątecznego. No i chciałabym porobić coś innego niż w kółko ciągle to samo. I tutaj u góry, o właśnie tam, na biureczku, leży sobie mój zestaw do malowania diamentami. Przepraszam. Jego sobie też wyklejam. Wczoraj też miałam gości, więc pomagali mi wyklejać. Zawsze każdy, kto do mnie przyjeżdża, to się pytam, ej, idziesz mi powyklejać? I zawsze wszyscy się zgadzają. Więc korzystam jak mogę. Każdy mi wykleja, każdy mi pomaga, żebym miała co nagrywać, więc będę się brała również do pracy, a Was zapraszam na dalszą część vloga.
Nie wiem, czy wiecie, ale ja naprawdę bardzo lubię czytać książki i tutaj w swojej kolekcji nie mam ich zbyt dużo, dlatego że przez większość swojego życia po prostu nie miałam pieniędzy na kupowanie książek, więc zwyczajnie je wypożyczałam, a to, co mam tutaj, w większości dostałam lub po prostu sobie gdzieś tam kupiłam po drodze. Staram się czytać książki najróżniejsze, z najróżniejszych dziedzin, bo jak wiadomo, im bardziej człowiek oczytany, tym bardziej może zabłysnąć w towarzystwie i już nieraz się o tym przekonałam. Czytam książki, jak już mówiłam, najróżniejsze. Bardzo lubię fantasy, bardzo lubię magię, bardzo lubię różne zbrodnie i zabójstwa. Tutaj książka Najlepszy jest naprawdę mistrzowska. Dalej mam książki również o miłości. Bardzo lubię czytać książki o Auschwitz, o obozach koncentracyjnych, mitologia grecka. Naprawdę wszystko. Uwielbiam również sonety Szekspira. Także jestem osobą, powiedzmy, w miarę oczytaną, choć tak naprawdę kolekcja malutka. Ostatnio kupiłam sobie 2 nowe książki i teraz Wam pokażę opakowanie. Nie jest to w żaden sposób sponsorowane, ale pokazuję Wam to opakowanie tylko dlatego, że jest bardzo ładne po prostu, ale tam też jest nazwa sklepu, księgarni, z której kupowałam. W każdym bądź razie tutaj nie chodzi o żadne lokowanie produktu. Kupiłam sobie 2 książki. W zasadzie to natknęłam się na tą książkę Droga do finansowej wolności, Twój pierwszy milion w 7 lat. I to był tak chwytliwy tytuł, że stwierdziłam, że muszę sobie ją zamówić, a z racji, że szkoda by było tak zamawiać jedną książkę, więc zamówiłam 2 i drugą jest Sztuka zdobywania pieniędzy. Zaczęłam sobie czytać tą książkę. Że Wam tutaj pokażę. Przeczytałam tyle, ale czytałam w zasadzie tylko chwilę, jeden wieczór. Nie zajęło mi to długo. Ja też mam dość szybkie tempo czytania, więc no, wydaje się, że przeczytałam dość sporo, a w rzeczywistości to zajęło mi to naprawdę bardzo krótko. Ja bardzo lubię czytać książki. I czytam książki naprawdę z różnych dziedzin. Powiem Wam, że jestem zachwycona tymi książkami. Co prawda bardzo otwierają oczy. Zawierają informacje, o których już, tutaj mówię o tej książce, zawiera ona informacje, które już na pewno wszyscy wiemy, ale nie jesteśmy tego świadomi. Myślę, że jest to książka dla wszystkich, którzy nie są zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej, chcieliby coś zmienić, ale nie do końca wiedzą, w jaki sposób mają to zrobić. I ta książka naprawdę wiele ułatwia, wiele rozjaśnia. No i nie jest to na zasadzie, że jutro się budzimy i mamy już tutaj ten milion, ale jednak rzeczywiście jest tutaj dużo takich porad konkretnych, co robić i jak robić, żeby te pieniądze jednak były, jak pracować, żeby się nie napracować, jak stworzyć siłę roboczą, a nie być tą siłą roboczą. Jest tu naprawdę bardzo dużo fajnych wskazówek i myślę, że jest to książka, którą powinni przeczytać w szczególności wszyscy młodzi ludzie, którzy wchodzą w świat dorosłości, bo jak wiadomo, wzbogacić się jest ciężko, ale popaść w długi już bardzo łatwo. Tutaj ta książka pokazuje, w jaki sposób prosperować tymi pieniędzmi. Myślę, że to jest wiedza, która by się przydała na pewno niejednemu. Ja stwierdziłam, że sobie ją przeczytam, bo być może się czegoś nauczę i w przyszłości nie będę popełniała jakichś błędów, które normalnie mogłabym popełnić. Dlatego jestem mega zadowolona z tych książek. Później będę czytała tą, mówiłam mojemu mężowi, żeby zaczął czytać tą, ja będę czytać tą, a potem się zamienimy. Ale doszłam do wniosku, że mój mąż jakby zaczął czytać, to by ją czytał z 2 lata i wiecie, więc stwierdziłam, że dobra, to w tydzień przeczytam obie książki i po prostu Ci opowiem, co tam było w tych książkach. Więc to jest dobry deal, tak zrobimy. Ja sobie będę jeszcze czytać, jak znajdę chwilę. No myślę, że tutaj jeszcze trochę mi zajdzie. Zobaczymy, czy mi zajdzie tydzień, czy nie. Nie są one jakoś bardzo grube, tak one wyglądają z tyłu. Jestem z nich bardzo zadowolona. Zobaczymy, czy wyciągnę jakieś konkretne wnioski. Już dawno, dawno temu na swoim kanale pokazywałam Wam w którymś z filmów tą chustę, którą zaczęłam robić. Ja bardzo się zakochałam w tym wzorze. Troszeczkę go urozmaiciłam, dlatego że jeżeli ktoś z Was szydełkuje, to na pewno wie, że jest coś takiego jak słupki reliefowe.
Ja nie do końca byłam przekonana do tych słupków, one mi się nie za bardzo podobały w tym wzorze, więc zamieniłam słupki reliefowe na zwykłe słupki. Więc teraz mam zupełnie, no nie zupełnie, ale bardzo różniący się wzór od oryginalnego. Bardzo chciałam ją jak najszybciej, wiecie, zrobić. Ale odłożyłam ją w pewnym momencie na poczet jakiegoś haftu. Przepraszam za Nadię, ale ona cały czas mi wchodzi w słowo i się nie mogę skupić. Odłożyłam ją na poczet jakiegoś haftu, bo chciałam nagrać filmik, a później, kiedy już do niej wróciłam, to jakie było moje zdziwienie, kiedy moja córka splątała mi całą wełnę. I ja podchodzę do niej już kilka wieczorów, próbuję to rozplątać. Zaczęłam tutaj gdzieś zwijać o kłębuszek od końca, ale to też jest całe poplątane. I nie za bardzo wiem, jak ja mam to rozplątać teraz. I rozważałam wszystkie propozycje i wszystkie pomysły. Czy, nie wiem, nie pociąć jakoś tej wełny, może ją potnę na kawałki i spróbuję jakoś powiązać, albo zakończę tą chustę już w tym momencie. Nie wiem, do końca nie wiem, co ja mam z tym zrobić, ale chciałabym to jakoś uratować, bo naprawdę mega mi się to podoba. Uwielbiam tego typu chusty. Raz zrobiłam taką chustę, którą mam już u siebie 4 lata. Używam jej wiosna, jesień tak naprawdę. I jest super, więc fajnie by było mieć kolejną. Podobne chusty, na pewno jedna taka niebieska z innym wzorem jest na sprzedaż. Na moim Facebooku jest wystawiona, jakby ktoś chciał, to na pewno link będzie w opisie. Jedna jest na pewno na sprzedaż, mam jeszcze taką biało-zielono-różową, ona też jest na sprzedaż, ale ona nie jest wystawiona. Jakby ktoś chciał, to najwyżej możecie pisać na Instagramie, to Wam wyślę zdjęcia. I to chyba by było na tyle. Mam taką piękną, po prostu piękną pomarańczową, którą właśnie używam, jest prześwietna i teraz będę miała drugą. Obiecałam, że pokażę Wam moje zakupy. Trochę się z nimi spóźniłam, ale i tak pokażę Wam, co kupiłam. I od razu przepraszam za pomazane biurko. Jeżeli gdzieś tam widzicie jakieś kreski, to po prostu moja córka pisze po wszystkim, co się da. W każdym bądź razie miałam Wam pokazać to wszystko wcześniej, ale jakoś tak wyszło, że no nie pokazałam Wam tego, więc pokażę Wam już teraz, kilka dni później. Więc tak, jak już na pewno zdążyliście zauważyć, zainwestowałam zarobione pieniądze w bombki. Oczywiście nie wszystkie, wiadomo, bo nie wiedziałam, czy w ogóle będę umiała coś takiego zrobić i czy to będzie dobry plan i czy w ogóle mi się będzie chciało. Więc kupiłam tylko kilka. I tak, kupiłam malutkie bombeczki, które widzicie tutaj na dole. To są takie 5-centymetrowe. Maleńkie bombeczki, kupiłam ich 10, one już są tutaj przygotowane. Ja Wam tutaj poobracam troszeczkę tą moją tubę. One są w takiej szklanej tubie zamknięte, żeby mi się nie kurzyły. Więc tak one wyglądają. Mam 10 takich małych, 5 srebrnych i 5 złotych i dodatkowo zrobiłam takie duże. Kupiłam wypełnienia do bombek. One wyglądają w taki sposób. To są takie plastikowe wypełniacze, które bierze się 2 połówki. Nie wiem, czy to są różne połówki, o to są akurat... Ojejku, nie pokazuję Wam do kamery. To są akurat te same połówki, więc trzeba szukać 2 różnych, żeby się je dało złożyć. O, chyba te się da złożyć. Tak, te się da złożyć. Po prostu je tak zgniatamy, żeby były równiutko. I mamy bombkę. Cały czas Wam pokazuję niżej. Mamy bombkę i tutaj był taki trochę fail z mojej strony, dlatego że tamte kupiłam ładne, takie okrąglutkie, a te kupiłam jakieś takie płaskie. No ale uznałam, że co? No przecież ich nie wyrzucę. Mój błąd. W ogłoszeniu było napisane, że są płaskie, a ja po prostu nie wiedziałam, co to znaczy. Więc takie kupiłam. I tutaj pojawił się kolejny problem, dlatego że nigdzie w internecie nie było tutorialu, jak zrobić takie płaskie bombki. No bo każdy robił takie okrągłe, więc po prostu zahasałam rękawy i postanowiłam wymyśleć własny wzór na bombkę. I te bombki, które widzicie tutaj u góry, te duże, one są robione z mojego wzoru. I sama jakoś, nie wiem, obejrzałam sobie filmiki, zainspirowałam się trochę.
i sobie to jakoś połączyłam. Więc zrobiłam takie bombeczki. Mam też zrobione gwiazdki. Aha, i jeżeli chodzi o bombki te na dole, to one są robione z tutorialu z YouTube'a. Nie 1 do 1, ale są bardzo podobne, więc link zostawię Wam w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć. Jeżeli chodzi o gwiazdki, które widzicie tutaj w tle, one są robione identycznie 1 do 1 z filmiku z YouTube'a. I również zostawiam Wam w opisie. Moje bombki są robione z mojego wzoru, trochę inspirowanego 2 innymi. Środek mają taki sam jak gwiazdki, natomiast cała reszta jest zupełnie inna. No i tak jak mówię, jakby ktoś chciał, komuś by się podobały te moje bombki, te u góry i ktoś umie szydełkować, to możecie do mnie napisać i ja spróbuję Wam wytłumaczyć, w jaki sposób te bombki zrobiłam, jakby ktoś chciał wzór. Mogę Wam go rozpisać pięknie, bo ja umiem rozpisywać pięknie wzory, ale powiem Wam szczerze, że jestem leniwa i nie zawsze mi się chce. Więc jeżeli ktoś by potrzebował wzoru, to możecie pisać, ale czy ja Wam go rozpiszę, to już Wam gwarancji nie dam. Prawdopodobnie Wam po prostu powiem, jak to zrobiłam. Ewentualnie mogę wysłać zdjęcie z bliska i możecie sobie odwzorować. Ja tam nie mam z tym żadnego problemu. Chcecie, to bierzcie i korzystajcie. Dodatkowo kupiłam sobie jeszcze kordonki. Kupiłam kordonek ten z tyłu. Ten tutaj, to są ogólnie wszystkie maksimum, jakby ktoś pytał. Ten z tyłu to jest kolorek 003, to jest taki ekry jakby. Tutaj mam zwykły biały, tutaj mam biały ze złotą nitką i dalej mam biały ze srebrną nitką. Te złote i srebrne to są tak jakby jedne wersje, więc po prostu, no to są takie metaliczne. Nie ma tak, że są jakieś numerki. Biały to wiadomo biały, a ten kremowy to 003, jakby ktoś chciał. No i kupiłam jeszcze wstążeczki, najróżniejsze te wstążeczki kupiłam. Mniej więcej te, co widzicie, tutaj takie szare i złote i kupiłam jeszcze inne, za moment Wam pokażę. Tutaj są wszystkie moje zdobycze, to nie jest w ogóle poukładane, bo ja zazwyczaj nie mam takich rzeczy poukładanych. Tu mam jakieś wstążeczki. Kupiłam 2 metry takiej, ale ona jest strasznie szeroka i w pasmanterii wydawała mi się normalna, a jak przyłożyłam do bombki, to taka strasznie gruba, ale myślę, że jeżeli będę robiła większe bombki, to ona się nada. Nada się też może na coś innego. Mam w planach robić łapacz snów, nawet sobie kupiłam taki okrąg i mówiłam Wam na Instagramie, że nagram filmik na temat łapacza snów. I w ogóle zrobiłam ankietę, czy chcecie filmik i większość osób zagłosowała, że chce. Chyba tylko 2 osoby nie chciały filmiku, więc obiecałam Wam filmik, jak robię łapacz snów i znowu nie mam kiedy tego zrobić. Ale jeżeli nie do bombek, to na pewno do czegoś ją wykorzystam. Tutaj mam taką samą, tylko że złotą i to też są 2 metry. I dalej mam jeszcze taką cieniutką, srebrną, błyszczącą, znaczy złotą. Tu mam troszeczkę grubszą, taką błyszczącą złotą. Tutaj już nie są metaliczne, w sensie metaliczne, nie są błyszczące, ale również złota i srebrna. Tutaj mam jakieś różowe. Mam jeszcze gdzieś wyniosłam do jakiejś szafki srebrną. I ta srebrna jest coś pomiędzy tą a tą szerokością. Miałam jeszcze białą, ale biała mi się skończyła. O, białej mi tyle zostało. Wszystko zużyłam. Więc będę musiała sobie zrobić jeszcze większy zapas wstążek, bo zawsze je gdzieś tam do czegoś wykorzystuję. Tutaj mam takie resztki, w zasadzie same podbombki, takie błyszczące złoto-srebrne, ale kupię sobie ich więcej. Jak na razie nie inwestowałam, bo w ogóle nie wiedziałam, czy mi to wypali, czy nie wypali i w ogóle. Wzięłam się za bombki. W ogóle, dlaczego się wzięłam za te bombki? Dlatego, że po pierwsze, zawsze mi się marzyło, żeby mieć całą choinkę w bombkach i w takich różnych ozdobach szydełkowych, ale nigdy nie miałam weny, żeby tyle siedzieć i z roku na rok robiłam coraz więcej i rzeczywiście sporo mi się tego nazbierało, a w tym roku stwierdziłam, że już chciałabym w ogóle bardzo dużo. Też bardzo mi się marzyło, żeby jechać gdzieś na takie targi bożonarodzeniowe. Już od wielu lat o tym marzę i myślę, że w tym roku się to spełni, o ile będę miała spory asortyment, bo
do tego czasu było tak, że robiłam te bombki i zanim nazbierałam jakiś większy asortyment, to już wszystko mi poszło i nie miałam tak naprawdę z czym jechać na te targi, a też nie miałam ani weny, ani czasu, żeby siedzieć i dorabiać tego, więc wyszłam z założenia, że lepiej zacząć wcześniej i robić po trochu, żeby sobie zrobić większy zapas, niż wszystko tak na ostatnią chwilę. Więc to by było tyle z tych moich przemyśleń. Już Was nie będę zanudzała bombkami i ozdobami świątecznymi w kwietniu. Żeby ten filmik nie był do końca filmem szydełkowym, postanowiłam powiedzieć Wam 2 słowa na temat tego konia, tego haftu. Więc tak, jak widzicie, po parkowaniu już niewiele zostało, bo 3 niteczki. I dlaczego? Ano dlatego, że tak jak podejrzewałam, nie wytrzymuję psychicznie podczas wyszywania parkowaniem. Strasznie męczy mnie fakt, że muszę pomijać jakieś krzyżyki, że nie mogę ich wyszyć, że muszę tą nitkę zostawić. No ja nie potrafię tak. Znaczy, może potrafię, ale psychicznie nie jestem w stanie się powstrzymać przed postawieniem tego krzyżyka. I na początku rzeczywiście kilka rzędów mi wychodziło, a później już coraz bardziej zaczęłam pomijać, a to sobie pominałam 2 krzyżyki i leciałam dalej, ale nadal pracowałam w jednym rzędzie. Później już w ogóle zaczęłam pomijać. No i wyszło jak wyszło, że po prostu zaczęłam robić taki totalny miszmasz. No i niestety gdzieś się tutaj pomyliłam. Pomyliłam tutaj gdzieś tu na tej wysokości. No i oczywiście musiała wlecieć kratka, musiały wlecieć oznaczenia, żebym mogła sobie to naprawić, żebym mogła jakoś do tego dojść tutaj dokładnie, gdzie ja zrobiłam ten błąd. Dzięki kratkom będzie mi łatwiej to odnaleźć. Nadia pokazuje, jak wyszywa. Muszę zabrać igłę. I tutaj oczywiście są niteczki pozakańczane. Trochę tutaj podrobiłam, ale niedużo od ostatniego momentu przybyło. Nadia, odsłoń wszystkim. Więc teraz się będę brała dalej za ten projekt, dlatego że no trochę mi się z niej śpieszy, nie ukrywam. A idzie mi strasznie mozolnie i strasznie powoli, bo przez to, że ten len jest jaki jest, no to wyszywa się, a efektów nie widać. Więc muszę tutaj siedzieć, dłubać i jeszcze raz dłubać, ale jestem na dobrej drodze. Nadia tutaj Wam pokazuje, jak wyszywa i zmazuje mi przy okazji cały długopis. Nadia. Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Teraz tak troszeczkę mniej hafciarsko niż dotychczas. Ale to dlatego, że w zasadzie nie robiłam nic innego oprócz tych bombek, a myślę, że raz na jakiś czas można sobie to jakoś urozmaicić. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie dajcie znać, jak filmik Wam się podobał. No i do zobaczenia w następnym. Pa!